Firmy zbierają dane z prostego powodu. Chcą nas poznać, otoczenie nasze jak najlepiej. No bo jesteśmy w takim momencie, że wszystko w świecie rozwinęło się już do jakichś granic możliwości. I teraz, żeby pójść krok dalej, trzeba znaleźć nowe źródła informacji, nowe źródła poznawcze, które pozwolą nam na dalszy rozwój, dalsze dostosowanie. I to jest właśnie ten moment, kiedy firmy poszukują tych informacji, które do tej pory być może nawet ich nie interesowały, ale na dzień dzisiejszy są jedyną możliwością wykonania tego kolejnego kroku. Te informacje pozwalają nam na doskonalenie produktów, już istniejących produktów, poznawanie tego, w jaki sposób nasi klienci obecni i potencjalnie je wykorzystują, czyli dzięki temu możemy je dostosować jeszcze bardziej do realnych potrzeb i realnych scenariuszy zastosowania, do wytwarzania nowych produktów, do znajdowania nowych potrzeb, które są do zaadresowania, no ale też nie ukrywajmy, przez poznanie lepsze konsumenta, odbiorcy, do profilowania reklamy. To jest forma zarabiania pieniędzy wprost. Ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z kilku elementów, dwóch najważniejszych. Pierwszy jest taki, że nie każdą informacją warto się dzielić i to jest oczywiste, ale drugi jest taki, że my mamy wpływ na to, czym się dzielimy. I jeżeli dzielimy się w sposób rozsądny, jeżeli dzielimy się informacjami tymi, z których zdajemy sobie sprawę, że one wypływają kiedy i w jakich konkretnych sytuacjach, to może nieść też bardzo dużą wartość, ponieważ ta informacja nie tylko teraz z perspektywy konsumenta pozwala na to, żeby te firmy wytworzyły dla nas konkretne produkty, czy dostosowały już istniejące, ale ta informacja jest też formą płatności. I teraz jeżeli dwie strony w sposób dojrzały mają świadomość tego, co robią, jeżeli ja wykorzystuję Google Maps, jeżeli wykorzystuję Janosika, i mam świadomość, że nie płacę za te aplikacje, ale dzięki temu, że ja jestem czynnym ich użytkownikiem, te aplikacje mają wartość dla takich osób jak ja, to tak naprawdę dwie strony dokonują pewnej zwymiarowanej wymiany. Tak? Ja dostarczam informację zwrotną, czyli płacę nie w formie monetarnej, tylko innej i otrzymuję za to wysokojakościowy produkt. Musimy mieć świadomość, że wartością nie są dane osobiste jako takie, dane, które można by było uznać za jakieś poufne w większym wymiarze. Tak naprawdę zbierana jest pewna demografia. Potęga informacji płynącej z danych to jest potęga informacji płynącej z dużych jej wolumenów i szukania prawidłowości, wzorców. To nie jest informacja płynąca z konkretnego Kowalskiego. To jest informacja płynąca, nie wiem, z demografii, jakichś cech, grup, uwspólniania, wyszukiwania wzorca, wyszukiwania sposobu zastosowania. Ale to potwierdzenie tego, czy znalezienie prawidłowości polega na wyszukaniu informacji z dużej grupy. Ta grupa jest zanonimizowana i to zanonimizowana jest też nie dlatego, że super etyczni są odbiorcy i tak by na 100% zawsze chcieli, bo pewnie znaleźliby się tacy, którzy by nie chcieli, ale to regulują też przepisy i te przepisy są bardzo restrykcyjne.